Pokój dobro. Pokój dobro. Dzisiaj powiemy sobie o wartości zbawczej uczynków, albo ich niewartości zbawczej. Czyli o tym, czy nasze uczynki mają jakąś wartość zasługującą w oczach Pana Boga, czy po prostu możemy starać się czynić dobro, tak przynajmniej nam się wydaje, że czynimy dobro, a ono właściwie nie ma wartości zbawczej zasługującej. Bo ta wartość zbawcza to jest wartość dodatna. Bo są wartości ujemne i to są niezbawcze. I dodatnie zbawcze. Tak. A rzeczywiście pytanie jest bardzo poważne. Dlaczego? Dlatego, że niektórym się wydaje, że nawet jeżeli żyją w grzechu śmiertelnym, to wystarczy, że będą czynili jakieś dobre uczynki, jakieś akcje charytatywne, prawda? I tym jakoś tam Panu Bogu oczy zamydlą i będzie wszystko załatwione. Mimo że żyją bez Bożych przykazań, żyją w grzechu śmiertelnym. Mimo że się odwracają od Niego, tak to po prostu. No bo grzech ciężki to jest, ja chcę się odwrócić od Boga, chcę żyć inaczej niż On sobie tego życzy. Czym jest właśnie to zasługiwanie? Może to trzeba najpierw powiedzieć. No bo ta wartość zbawcza to znaczy, że uczynek ma zdolność zasłużenia, powiedzmy zasłużenia na niebo, ale wiemy, że niebo jest tak wielkim darem, zbawienie jest tak wielkim darem, że człowiek de facto nie jest w stanie sobie zasłużyć tym, co tu robi na ziemi. Stąd te uczynki tak naprawdę nie są zasługujące na niebo, ale potwierdzające chęć przyjęcia tego, co Pan Bóg mi oferuje. Tak, bo to Bóg jest źródłem dobra, to Bóg jest źródłem miłości, to On nas pierwszy ukochał i to On nas obdarował tym niewyobrażalnie pięknym darem, jakim jest niebo, a nasze życie jest odpowiedzią na tę Bożą miłość. Tak? Czyli moja miłość do drugiego człowieka, moja miłość do Boga jest miłością odpowiedzią. Ja najpierw muszę pozwolić się pokochać Panu Bogu, muszę najpierw pozwolić, by Bóg był w moim życiu i chcieć żyć po Bożemu i wtedy to moje życie jest odpowiedzią na tą Bożą miłość. I tak jak mówił ojciec Leonard, ja swoim czynem, swoim życiem akceptuję Boga, akceptuję Jego miłość, akceptuję Jego przykazania i tym samym potwierdzam, że wybieram niebo. Preferisco paradiso, tak? Wybieram niebo. Tak. I teraz widzicie, uczynki dzielimy na te, które wykonujemy w stanie łaski uświęcającej, mają wartość zbawczą. Dalej są te uczynki, są żywe uczynki. Uczynki martwe to są te, które wykonujemy nie będąc w stanie łaski uświęcającej. W grzechu śmiertelnego. Tak. Ale jest dobra wiadomość, to znaczy, bo grzech śmiertelny w ogóle jakby zamyka te uczynki, nazwijmy, próbujemy, tak sobie to wyobrażam, że płynie jakiś strumień. I teraz grzech ciężki sprawia, że na tym strumieniu buduje się tama. Kiedy wracamy do stanie łaski uświęcającej, ta tama zostaje zburzona. O czym mówię? Zdobywamy uczynki. Uczynkami potwierdzamy to, że chcemy być z Bogiem. Grzech ciężki zawiesza wartość zbawczą tych uczynków. Tych popełnionych w stanie łaski uświęcającej. Tak jest. Czyli ja żyję, dobrze żyję i grzech ciężki mnie odcina, ponieważ ja swoim życiem, swoją intencją mówię, że ja nie chcę, mieć z tym nic wspólnego, no to on musi mnie odciąć. I kiedy wracam do łaski uświęcającej, na nowo zostają odwieszone te jakby uczynki. ożywają, prawda? Tak. To tak jakby takie porównanie z pięknym porównanie z pięknym kwiatem, który został włożony do wazonu z wodą, ale woda się skończyła, wyparowała albo coś innego się wylaliśmy. I co się dzieje wtedy z kwiatkiem? Więdnie. Ale kiedy wlejemy z powrotem wodę, on ożywa, prawda? Ta woda to jest ta łaska Boża, ta łaska uświęcająca. A więc bez tej łaski uświęcającej, bez tej więzi z Panem Bogiem po prostu więdniemy i umieramy. Stąd właśnie też jest nazwa grzechy śmiertelne, prawda? Które powodują śmierć naszej duszy. Duszy w sensie śmierci naszą jako skazanie się na potępienie. I właśnie takie czyny popełniane czy wykonywane, bo mówimy o obiektywnie dobrych czynach, gdy są wykonywane w stanie grzechu śmiertelnego, one nie mają wartości w oczach Boga, tak można powiedzieć. Nie mają wartości tej zasługującej. Nie mają wartości zasługującej. Ale wiecie, to jest logiczne, no bo jeżeli moja postawa cała życiowa mówi, że ja nie chcę z Bogiem mieć nic wspólnego, to trudno, żeby Bóg na siłę nas uszczęśliwia, wprowadzając nas do nieba, jeżeli my powiedział, wiesz co, ty nie chcesz mieć ze mną nic wspólnego, ale te rzeczy, które robiłeś, pokazywały, że chciałeś. Pewnie, że Bóg, no, trudno nam powiedzieć, co Bóg myśli, albo co czuje, albo jak to ocenia, ale
ale pamiętamy o tym, że to człowiek decyduje o tym, że od Boga się odwraca i nawet jeżeli Bóg z tego powodu cierpi w pewnym sensie, bo jego dziecko się odwraca od Jego miłości i pewno widzi to dobro, które ten człowiek czyni, ale jednak to człowiek podejmuje decyzję odwrócenia się od Boga i dlatego te jego czyny, no właśnie, nie mają tej wartości zbawczej. To tyle, moi kochani. Do zobaczenia. Pokój i dobro. Pokój i dobro.